I to jest, wiesz... Majstersztyk. Kwintesencja w ogóle produkcji samochodu. Zawieszenie ma aluminiowe. Ten samochód, nie wiem, czy się tego prowadzi się rewelacyjnie. To po prostu to jest wzór. Mimo że tyle lat minęło, to i tak no i jakoś niespecjalnie ktoś poprawił, nie? Wszystkimi innymi wozami jeździ się co najwyżej równie dobrze, ale lepiej nie. Znasz tą metodę? No, potrzęsiesz rurką. Czy to jest... zaciągniesz ustami? No, zobaczymy. Słuchaj, to jest, jak jest spuszczanie paliwa, to jest podstawowy ten. Bez tej umiejętności nie zrobisz prawa jazdy na ciężarówkę. Na ciężarówkę, kategoria C. No tak. Najpierw trzeba nacelować. Nie wyszedłeś z sprawy. No nie, ale... Czekaj. Co tam, za ciasno jest coś. Nie mogę przejść przez... A, to jest ten lejek taki, ten. Tu jest system jakiś. Antykierowcy. No, muszę zobaczyć, zaraz muszę się z tym zmierzyć z tematem. Zobacz, jaką mam doskonałą kawę, zobacz, espresso, zobacz, jaką... No już troszkę ta krema obsiadła, ale zobacz, jaka to jest idealna rzecz. Ty to kawa to jesteś. Ale wiesz, bo to kawa to jest życie. Wiesz, jak pijesz taką naprawdę dobrą, mocną kawę, to wiesz, to tak... Mi to trudno przyrównać z czymkolwiek to uczucie, ale taki pierwszy łyk espresso to tak czuję, że generalnie takie coś zajebistego w życiu cię dotyka. Naprawdę, mi to jest ciężko opisać, albo że ktoś ma takie same wrażenie, ale to jest w ogóle... Mamy ekspres taki gastronomiczny, tutaj w ogóle wódki się nie napijesz, ale kawę to mamy już tak dopracowaną. To ja nie chcę wiedzieć, co ty myślisz, że ludzie nie piją kawy. Coś ich omija w życiu, zajebistego, naprawdę, bo to... Tylko, że wiesz, nie jakieś tam z mlekiem, coś espresso, to jest, słuchaj, to jest esencja, to jest parzone przez 20-25 sekund z 9 gram kawy, po prostu sama esencja zebrana z tych ziarenek. Jeżeli masz dobrze świeżo zmieloną kawę, to dobrze robisz, naprawdę. Trudno powiedzieć, żeby cię coś w życiu lepszego mogło spotkać. Zakład, słucham? Aha, czyli no wie pan co, no tak naprawianie samochodów programem to nie jest dobra droga. Jeśli samochód przy równomiernej jeździe tak podszarpuje, no to pewnie jest jakaś przyczyna tego, no. Trudno mi powiedzieć, czy uda nam się po zrobieniu programu wyeliminować tą usterkę. Może być tak, że to się nasili na przykład. Że teraz szarpie trochę, a jak podniesiemy moc, to będzie szarpał bardzo. Tak jak panu powiedziałem, możemy podnieść moc i być może, że ten samochód, jeśli będzie miał więcej newtonometrów, przestanie szarpać, ale nie mogę panu obiecać, że ta usterka ustąpi po zrobieniu programu, żeby nie było tak, że pan tu przyjechał i będzie uważał, że myśmy obiecali, że wyeliminujemy panu to szarpanie i pana to przede wszystkim interesuje. Możemy zrobić program, podnieść moc w tym samochodzie, ale to jakby to, czy występować będzie dalej ta usterka, czy nie, no to może być jakaś tam wynikowa tego, że jest mocniejszy i przestanie szarpać, ale obiecać tego nie mogę. Także ryzyko po pana stronie. W przyszłym tygodniu, nie wiem, poniedziałek, wtorek można przyjechać, zrobimy program. No tak jak wcześniej wspomniałem, no to nie znamy za bardzo tematu, nie zagłębialiśmy się, nie siedzimy w busach. Nie bardzo wiemy, jak tutaj panu z tym pomóc. Zapraszam do kontaktu, miłego dnia. Dobrze zrozumiałem, że klientowi szarpie wóz i dlatego tak, chce to jest często spotykane, że tak powiem, w naszym warsztacie. Tuning że co uzdrawia? Ludzie, tak, że wóz tam jest zepsuty, trochę słaby, czy dymi, albo tutaj akurat szarpie i najlepsze rozwiązanie, bo u kolegów busiarzy ktoś słyszał, że to pomaga i zróbmy panu soft. I będzie tak, że pan przyjedzie, zrobimy mu soft, on wyda pieniądze na paliwo i wóz dalej szarpie. I będzie tak, że wszyscy będą zdenerwowani, bo on nie będzie zadowolony z wykonanej usługi, bo jemu nie zależało na przykład na mocy, tylko na szarpaniu. Ciekawe, co kieruje takimi ludźmi, że nie zastanawiają się, co jest przyczyną szarpania. Tylko od razu snują, że tak powiem, wnioski, że można... Wiesz co, jest takie przekonanie w tym kraju też, nie, że wóz jak ma, to jakiś tam 2011-2012 rok, ale przebieg ma mały. Czyli jak jest mały przebieg, to nie ma siły, żeby było coś zepsute w samochodzie. Bo 40 000 to musi być wszystko sprawne i on na pewno jest niedobry, tylko tam ktoś się pomylił w fabryce, zrobili źle program i te mastery to wszystkie szarpią, nie? I tacy jak my tu potrafimy uzdrowić i jesteśmy lepsi od fabryki i usuwamy tą anomalię i wszyscy są zadowoleni.
Więc tak to wygląda. No, zobaczymy, przymierzymy się, dlatego panu od razu powiedziałem, żeby potem nie wkładał w nasze usta słów, że myśmy mu obiecali, że nie będzie szarpał, a on szarpie, że możemy podnieść moc, ale nie gwarantujemy, że się cokolwiek zmieni w tym pojeździe. Legenda głosi w Polsce, że jak mechanik ma takie czarne ręce powlastane ten brud, to znaczy, że się zna. A tu masz jakieś wątpliwości? No właśnie ja No, założył rękawiczki. kolejny raz założyłem rękawiczki. Roboty nie wyczujesz. Teraz To jeszcze... jest jak w tym dowcipie. Taki, co wiesz, no niestety, wiesz, podczas ostatniej imprezy zginęło 100 złotych, nie? Także wiesz, już nie jesteśmy kolegami. No później co prawda te 100 złotych się znalazło, nie? Bo w innej szafce, no ale niesmak pozostał. Jest tablica z flamastrem. Nie, no to jest potrzebne, bo mi Krzysztof mówi, że związki zawodowe mi założy, jak mi tego nie kupimy. Tak. To rozumiem, był mocny argument. Związki zawodowe, wiesz, i Ja, tam jest... ja przyszedłem z postulatami do niego. Aha, i tam czekaj, bo też przy tym pamiętaj, żeby ciągnąć, a nie pchać, jak będziesz dokręcał. Czytałem to. Tak. Ktoś powiedział, że debil ciągnął, a powinien pchać, bo łatwiej. A, no i że tą nasadkę to źle żeśmy pospawali. Ale się nie urwało, jakby było źle, to by odpadło. To nie o to chodzi. To, że ona nie odpadła, to jeszcze nic. To źle ją żeś zrobił. To było w ferworze walki. No następnym razem się poprawimy. Mam takiego znajomego, co jak rozbierają samochody, teraz to już nie wiem, dawno nie byłem, ale rozbierali samochody takie angielskie, to wszystko tak jak w serwisie, wszystko odpięte, zrobione tak jak trzeba, wszystkie kosteczki. 10 minut odpinał jedną kostkę, żeby było na pewno ten, mogłeś kupić od nich instalację cała idealna, rozpięta. A później kupujesz od jakiegoś tam kmiota, to wiesz, oni po prostu wiesz, biorą za jeden kawałek ten traktorem, wyrywają tę instalację i piszą, że idealna. Ale ja to zawsze poznaję po tych ogłoszeniach, że jest dobry wiór, jak wszystko jest poobcinane, tam nożem czy coś. Znaczy, że wóz jeździł i szybko demontowali. No, a nie tak, to, że tak. poodpinane wtyczki znaczy, że ktoś sprawdził. Nie, że ten piec wyjechał z tego, a w to miejsce poszedł drugi, a ten zjebany jest do sprzedania. A jak jest taki z poobcinanymi końcówkami, to znaczy wiadomo, że był postrzałowy albo taki no z nocnej zmiany. No. Krzyż, to już nie marudź, no. ja Robota muszę, jak każda inna, no tuningi są zrobione. No. Samochód jak jest po tak zwanych tuningach, jak zostały przeprowadzone tak zwane tuningi, to już nikt tu prawdy nie dojdzie. A to grube tuningi są po tej turbosprężarce. Poczytaj komentarze na YouTube. Jak zdjąć koło z transporteru? Jak zdjąć koło? No i zobaczymy, czy dobrze zdejmujesz koło. No ja Weź popatrzę. zdejm To ja koło. popatrzę. Wszyscy tak, popatrzcie. nie tak. To nie tak. Karol zdejmuje. Nie tak, to nie tak. Niech Karol Nie zdejmuje. tak, zobacz, to się robiło jak na wulkanizacji. Ty widzę, że się przyjąłeś wczoraj do tej roboty. Co, kopnie? Wczoraj się żeś Chciałem, przyjął. żeby Karol się... Zobacz, nauczył jak, czegoś mądrego. tak? No zobacz, jak nie szanują samochodu klienta. Osobiście widziałem, jak kopali w koło. Tak. To jest koniec. U mnie jest specjalny ściągacz i przyjeżdża pan i po Z prostu maszyną i wtedy dopiero zdejmuje koło. On tak kabaretowy jest wyczerpany na cały odcinek. Ale jaki kabaretowy? No weź tutaj. To nie jest kabaret, To nie no. kabaret. Każdy, Jak oni chcesz zdejmują te zobaczyć. koła, wiesz, takim gestem. Nie no, wózek taki podjeżdża, maszyna łapie to koło. Łapie tam, wie, tam od tyłu, no. Pół samochód, pół motor. Powiedz Krzysztof, jak będziesz tym jeździł. Nie będę. Będzie. Krzysztof, będziesz go hamował? A dałoby radę? Wiesz, że, tak. No tak, no bo to jedno koło ma. Nie, dwa koła masz przecież z przodu. No to jak normalny samochód, no to. No ale napęd masz pewnie na jedno z tyłu, co? Czy tu jest? Nie, no napęd jest na tył. Na tył. No to tylne. Dałoby radę tak jednym kołem? Nie, no tak, no przecież rolki masz połączone, więc A. maksymalnie jest ta sama, więc nic się nie dzieje. Okej. Wiesz, że to kosztuje 300 000? Ile? 300, dwuletni wóz 300 000 kosztuje. Złotych. 300 000 złotych. Nie 30. Czy tam 3000, tak jak to wygląda. Dałbyś? Jeździłbym, pewnie, że tak. No. Tak, jasne. No tak, 300 byś dał. I sami takich zrobimy. Przecież to samolot jest, są mu skrzydła odpadłe. To taki No, Spitfire. to znajdziemy jakiegoś takiego Antka opryskiwacza. muchy się tak robiło kiedyś w podstawówce. Właśnie, to zrobimy to samo. Znajdziemy Antka, urwiemy mu skrzydła i będziemy mieli samolot za 300 000. Samochód, przepraszam. Co ty na to, Krzysztof? No. Ten. Jakiś nasz znajomy kupił samolot, to może Na z niego Ukrainę trzeba zrobimy. dać do ataku. Do desantu. Tylko trzeba by skrzydła przyczepić. Wygląda groźnie. W ogóle co to za silnik? Wiadomo?
No jakiś Jakaś V2? To, nie, no to jest jakiś taki manufakturka taka dwulitrowa. Fałka taka. Nie, no to wiesz, to fajny jest w ogóle sprzęt. Bardzo bym taki chciał. Coś mówiłeś, że w Wielkiej Brytanii to wszystkim się ścigają, nawet czymś takim. No tak, nie, że nawet. To u nich to jest pewnie jakiś zaszczyt, że można takim czymś jeździć. Tylko ten to jakiś mikro To jest, tylko w Polsce jest taka kultura motoryzacyjna, że do ścigania to musi być Audi, nie? Do klienta tam w schowku jest jego złota wiza, PIN jest 1, 2, 3, 4 i możesz po prostu nie dbać o koszty. Tam jest $100 000 jest generalnie limit na okaziciela, także spokojnie możesz nawet wymienić te wkręty od nadkola. Ważna rzecz przy składaniu, żeby nie smarować za mocno pierścieni i gładzi. Z tego względu, że żeby się przypadkiem nie stało tak, że się spali olej ten, którego jest tam za dużo i przyblokuje pierścień. Będzie silnik, znaczy moja ulubiona, ten po remoncie do remontu. Ale ty też lubisz. Lubi. Widzowie też lubią, to zawsze się dobrze ogląda. Po remoncie do remontu, ale to wiesz, ogólnie w działalności charytatywnej, jaką jest mechanika pojazdowa, nic tak nie wkurwia jak poprawki. Wszystko możesz zrobić, ale po prostu poprawianie to jest. No nie, to nie da się z niczym porównać poprawiania. To już jest kara najwyższa. To już wiem, czemu mini nie chcieliście robić. No dlatego, no ileż można, no. Jeszcze raz próbujesz, nie udaje się do huty, trudno. Tak, bo przy szlifowaniu silniku to wyda, a w blacharstwie można wyjść z czegoś, nie? Tak, jest. Tak jak masz ćwiartki za krótko wzięte, to chłop dzwoni, nie wyjdziemy z nie wyjdziemy z tej ćwiartki, za krótko tej ćwiartki jest wzięte. Nie ma gdzie się złapać. Nie, no i tak wiesz, to nie, ja jeszcze lubię najbardziej od blacharzy takie musicie inną ćwiartkę przywieźć, a to wiesz, weź przywieźć ćwiartkę wozu, wtedy jakaś przyczepa, 3 ludzi. Bo ta co jest, to jest za krótko ucięta. Za krótko, no nie wyjdzie z niej. Kurwa, jak ktoś nie robił nigdy wozów, to nawet nie wie, o czym gadamy. A jak ktoś robi, to od razu wie. No tak, no. Z czym się mierzyć? No. Niby wszystko powinno pasować. Tak jak blacharz mówi, tylko nie tnij ćwiartki, tylko sam błotnik. Kurwa, jakim to trzeba być amatorem, żeby nie wiedzieć, jak się zdejmuje zderzak w Kalifornii, rocznik 2014. Przecież była zmiana w 2015 i tam już tej śruby nie było. To tego nie wiem. Ja kiedyś sobie też zrobiłem taką przeróbkę w Alfie, na której się uczyłem tuningów bezskutecznie. To generalnie zrobiłem z 5-biegowej skrzyni biegów, przełożyłem sobie na 6-biegową. Nawiasem mówiąc, za to wyrzucili mnie z forum alfaholicy. Zrobiłeś profanację tym słowem. Nie, prowokację. Znaczy nie, powiedzieli mi, że to się nie da zrobić, a ja to zrobiłem. No oni powiedzieli, no w tej sytuacji to no, sam pan rozumie, panie Krzysztof. A tu widzisz w drugą stronę. Nie, skoro zrobiłem, oni powiedzieli, że się nie da. Że inżynierowie tam Giancarlo i Giuseppe tak stworzyli ten samochód, że to się nie da. I że w ogóle a w ogóle to trzeba wymienić wszystko w tym samochodzie, łącznie z przednią szybą, jak się robi na szóstkę skrzynię, nie? Ja sobie włożyłem tą szóstkę skrzynię, patrzę, półosie pasowały, 6. bieg sam się znalazł tu w lewarku. Nic nie trzeba było robić, nie? W ogóle mówię, jak łatwo poszło. No i napisałem na tym forum, bo to fora jeszcze wtedy było, napisałem, że zrobiłem to i to wszystko działa. Tak? To patrz teraz. Ban. Nie macie. Ban. Zostałeś zbanowany z tego forum. Wylogowali cię. No i prosto, teraz wiem, że generalnie wiesz, nie wychodzi się przez szereg. Alfaholicy to jest po prostu musi być taka czysta forma, nie? Po prostu tak jak wyszło z fabryki, to wiesz, to tego nie wolno nic tam robić. Miała mi się taka anegdota, skoro i tak już jedziemy, no że ze znajomym, bo to taka giełda na Żeraniu była, no i tak żeśmy się nasadzili, że trzeba kupić drzwi do Poloneza, nie? No bo z tych drzwi to bardzo wyjść tam nie chciało, nie? No to trzeba pojechać na Żerań, kupić te drzwi w kolor i tyle, nie? Rano się wstanie, to były takie początki, jeszcze nie wiedziałem, że coś tak nazywa. No to wiesz, to przy sobocie żeśmy takiego, no to grilla zrobiliśmy, nie? Do sklepu to daleko mocno nie było. No tak, grilla, mówię, z tego, no i poszliśmy spać po tym grillu, nie? No i rano żeśmy wstali tacy, no okej, dobra, no jedziemy. Pojechaliśmy na ten Żerań normalnie. No i te drzwi w kolor, to takie zielone, żeby były, taki turkus mocny był w Polonezie taki, nie? I rozumiem, znaleźliśmy te drzwi, już tam cena była zgodzona, bo to przednie lewe były, ale ten kolega blacharz, co to był ze mną, mówi, wiesz,
Nie był pewien, coś Mówi, mu coś nie grało. mówi, kurde, w tych drzwiach nie pasuje, no mówi. Nie wie co, ale on po prostu coś im nie ufa tym drzwiom, nie? A wiesz, zaufanie blacharza do drzwi to jest właściwie podstawa tego zawodu. No ale wzięli im te drzwi, nie? No przywieźliśmy te drzwi tam na warsztat. Tamte żeśmy zdjęli, mierzymy. Kurwa, tyle za długie były, bo to były drzwi od Poloneza Traka. I on mówi, słuchaj, wiesz co, mi z samego początku ten trójkącik nie pasował szklany. No mówi, przy Polonezie takiego nie było. Ale potem dopiero na to wpadł, No jak i tak przyłożył do mówi, wozu. kurde, Co jest? teraz mówi, no to on już wie o co chodzi, mówi. A dało się zwrócić jeszcze? Gdzie? Na tym żeraniu? Lepiej. On z tych drzwi wypreparował te poszycie i położył na tamte. No mówi, trzeba było jakąś sytuację ratować. Taki wóz, król pastuchów, marzenie każdego posiadacza Volkswagena. Znaczy dobra, powiemy prawdę, no to jest samochód, który przyjechał z Niemiec od bardzo uczciwego sprzedawcy. No to historia jest taka, że no on jest kupiony od znajomego, znaczy właściciel kebaba w Berlinie miał znajomego i to jest jego kolegi, nie? No i on tam miał na imię Hasan. No i wiesz, już tak powoli przygotowywał go dla syna, wiesz, już ciemne szyby z tyłu zrobił. Wiesz, już było ładnie, już wiesz, na czarno wszystko, już lampy miał z tyłu miał przyciemniać. Felgi są też na czarno. Tak, ale oni się tam trochę rozmyślili. On mówi, że tu wszystko jest w porządku, no generalnie, że wszystko jest w porządku z tym samochodem, że nie, żeby nawet nie sprawdzać, bo nie ma po co, bo tu wszystko działa. No i on tam stał z boku trochę, mówi, że zdjął z niego tablicę, bo właśnie miał już jechać go przerejestrowywać. I że na razie nie ma ubezpieczenia, żeby nie, no, że tam właściwie nie ma po co sprawdzać, bo tu jest wszystko dobrze. No i on jak kłamał, to płakał, nie? Jak to Niemiec. No i co? No i ktoś go wziął do Polski, no to wiadomo, no to w Polsce nic nie jest tak wspaniałe jak zepsuty stary diesel. Nie? Jak masz samochód sześciobiegowego diesla, to jedynka służy do manewrowania w terenie ciężkim z przyczepą. Ogólnie jak jest równo, to można ruszać z dwójki. Nie, to jest tak zrobione właśnie specjalnie, że z dwójki... jedynka jest za krótka, z dwójki nie ruszy. Katarakta jest, czyli tak zwana przyciemniona lampa. Z tyłu też do Katarakta, zaćma. O! Zobacz! Patrz, to Damian sprzedaje. Kosa, nie, 47. To Patrz, ale kosa, ale patrz, FSL, zobacz, ale zobacz jaka blacha. To jest na pewno kolega tego naszego Niemca, co do tej pory płacze. Gdzie to Zobacz. jest segregacja rasowa? Zobacz, słubice, no musi być igła. 25, 3 lat full opcja zadbany. Zamienię Zamiast na bus albo na kiosk. Na kiosk ruchu. 207 nalotów, daję do koło. Nie no, a ten nasz ma mniej na koło ma. A ile ma? Zobacz. Trochę mniej. Pa. Weź, aż monitor się chce wyłączyć z tego wszystkiego. Czekaj. Weź, odstaw pan. Nie, Zabierz tę wodę. Za ile? 25. Patrz, ale zobacz jakie spojrzenie ma świeże, takie. Widzisz? Takie. Lampa po regeneracji. Nie, lampa do regeneracji. Regenerować jakieś lampy? Oczywiście. Kurwa, to jest podstawowa, to jest... 11400, czytaj opis. Czytaj opis. To jest oferta dla Ale nas. nie, 3.2 benzyna, to dla Karola, na 800 Ale koni. gazu się założyli. Na 800 koni rób. To jest VR6. No, rób go. Nic nie prane, silnik nie myty. Bardzo ładna wizualna Za granicą prezentacja. jeden właściciel. Turecki biznesmen. Poniżej 40 szczegółowych zdjęć. Jedziemy po Patrz, niego. szczegółowe zdjęcie. I za 11. Czekaj, muszą być zdjęcia przycisków w zbliżeniu. No ty, no ale co jest źle tak? Co w nim, że co? No ładny jest. Nie no, ładny. Zamiast jeździć jakimś takim Audi, to byś sobie coś takiego Brałbym. No bierz. Zrób se, każ tam se zrobić te 800 koni, po co to w tym? I gaz założył Ty, sobie. takim Na Pythonem dwóch wszystkim. bym kładł. Sekwencję. Zobacz jaka tłusta książka serwisowa. No, Wszystko zrobione. nie, to jest instrukcja obsługi. To książka I serwisowa. kwit na odbiór płaszcza z pralni, ale to po niemiecku, ale to na pewno serwis był robiony.
Dobra, to jest 11, 19, Ale patrz, Weź to posegreguj. Ale zobacz, że 25. słuchaj, Ale nie ma zbyt wielkiego ten wyboru. samochód, on kosztuje teraz, nie wiem, 8% ceny wyjściowej. Automat, patrz teraz 10. O, to ten. No, zarejestrowany. Patrz, i to jest z Warszawy. Patrz, nie, kupiony w Warszawie, a ten. Pokaż. No kosa. Patrz jak ten, jak wisi dupa. Już przepot. Ten wóz. Nie wiem, chyba to nie jest jakaś taka najlepsza pozycja rynkowa, ten wiesz co? One są od 10 do 40 tysięcy, tak? Myślę, że jak- A weź najdroższego, chodź. Właśnie, zobaczymy. Krzysztof, daj- Nie, ale 5.0 jest jakiś, weź zobacz. Weź Daj najdroższy. posegreguj, tu masz, Ej, segreguj. Skaczesz po tym jak opętany. Najdroższy. O. Najdroższe. Ale i tak ci się ręka omknęła na najtańsze. Jakbyś mnie Odwrót. nie znał. Stary, 90 tysięcy. Nie, no to jak żeś to posegregował? No bo to są te promowane. Poczekaj, To jest najdroższy. za Nie, 90. 90 Za jest. A jest, faktycznie. Long. Chciałbym zobaczyć, Plus jak... stoliki. Chciałbym zobaczyć kogoś, kto po niego jedzie. Jak wygląda człowiek, który jedzie po Fajtona za 90 tysięcy. Jak następny można kupić za dychę. Ale przebiegu ma mało, zobacz. 330 tysięcy. Patrz, i weź zobacz, czy DPF wycięty, jak gier zaślepiony. Bo on wygląda takiego, co własnym gównem nie oddycha. Nie zjada tych gówien. Zobacz jakie koło ma. Ale miejsca Ekrany. jest jak, ale patrz ile miejsc, jak w Superbie. Tak. Jak w Superbie na 6 diesel. Zobacz jakie ma... I telewizja. Kolorowa. Roletki. Wszystko jest. Wszystko jest. Dopasiony. Tylko to jest polift. To jest Polift? Polift. 2011. Słuchaj co mówię, polift. Nie polift. Polift. Ja tu widzę potencjał do autohandlu. Kupujesz za dychę i wystawiasz za 90. Nie, 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 kurwa. Kupujesz za dychę, robisz skrzynię, detalingi i lampę polerujesz, sprzedajesz za 11 400. Wystawiasz. A już Wywoławczo. zapomnieć o opłatach. No zapłacony już, no na rok. Pierwsza rata opłacona. Ty, rata opłacona. 11, taki przedliw. Jaki ty jesteś? Ty patrz, 140 tysięcy na lotu. 50, 11. To on się jeszcze tak w ogóle do tej jazdy nie wdrożył. Webasto. LPG. Dzwoń do Jagody. Za 55 koła i patrz, we Wrocławiu masz. I na gaziku To- sobie latasz. O, kurde, to I latasz sobie i 4,2. I w longu masz. No możesz nawet bez lawety pojechać. W longu to możesz kół więcej zabrać. I 2 silniki odmienili. Do regeneracji kół możesz zabrać. ciekawe ile może wziąć ten na hak. Jaką lawetę by mógł Ty, no jak przyczepić. waży 2200, to podejrzewam, że nie, no z 5 Nie, ton. no jakby ten wóz był dobry, to by wszyscy, co z tymi przyczepami jeżdżą, co te Rextony kupują, Ale to ktoś by latali mówi. tymi Pythonami. Ktoś mi mówi, ktoś mnie oszukiwał, że właśnie przywozi jakieś samochody z Niemiec Pythonem. Desperat. Nie, no mówię, że... Nie, 34. Chodzi o to, że jak mu zatrzymają i nie zezwolą na dalszą jazdę, to po prostu kupi bilet Aha, i wróci mówi, do że domu. idzie do toalety i znika. Tak. Jak w takim filmie Sex Misja. Nie, King Size znikali w toalecie. Tak. Zaraz panowie tu poczekają i Poczekaj, ten chłopcy 5.0 ulecą. mnie kręci, pokaż. Który? Jest na pewno turbiny ma, tu 5.0 TDI. Na bank ma turbiny po regeneracji, bo dychę kosztuje. Zamiana. Kurwa, za dychę. Dawaj wsteka. Dobra, no dobra, niech wam będzie. Mnie ta zamiana kusiła. Gdzie to widzisz? Ten. Jedna cena, ta okazja. Przegląd OC. Chodź, oglądamy tego swojego. Pa jakie remonty będą, na Kolbenschmidtach, kurwa. Zobacz teraz. Tutaj trochę oblazło, ale zobacz jaki przebieg, ma 165 tysięcy. Ile? 165 tysięcy? To w ogóle No. nie jeździło. Przecież to wiecznie stało w warsztacie. Ale Zobacz, patrz, kolor jakie pasuje, kolory. kolor pasuje. Furtki ma od innego założone. Passata, lepsze. I bez tej elektryki, w korbie ma, także No, wiesz. Wina Krzysztofa. Z drugiej strony tak Patrz, samo. ale patrz, to musiał być ten sam artysta malarz, bo też ma plastidipem ojebane na czarno. Myślę, że od tego samego kebabu to kupili. Dwa Tak, wiary bo sprzedaż. oni tam kupowali, wiesz, no syn wybrał, jego syn Hasana wybrał tego. No, nie Ale popatrz, wiedzieli. jak bardzo źle jest. Stan blacharski widoczny na zdjęciach. Ale tam delikatnie, tam ze ślepka spryskiwacza. Dla oglądających te aukcje na Oliksie polecam zajrzeć na Otomoto. Dopiero wtedy. Z mankamentów nie działa klimatyzacja, nie sprawdziłem. Czujnik co jest oleju sprzedane. wariuje. Tarcza bije, Czujnik oleju wariuje, ciśnienie pokazuje, świeci się. pali się kontrolka od zawieszenia, choć Dobra. podnoszenie obniżanie działa,
No, czyli super. Do ogarnięcia. No. Ale za to masz szybę przednią wymienioną na nowe i długie opłaty. Pierwsza rata opłacona. Potem się okaże, że pan wycofał po sprzedaży. No to tylko, po to zrobię. Zadychę. Patrz, ma 160 tysięcy przebiegu, zobacz jak dziurę wytarł do łokciem. Po 160 tysiącach. Co tam to jeździło? Ale... Myślę, że ma udokumentowane. Dobra, weź, już się nie znęcaj na to. Zobacz. Podstawy tuningu są ojebane koła plastitipem, no to już wiesz, to są rzeczy, których... To są sprawy, których nie zastąpisz kasą. Tłusto. Tu jest, zobacz. Wpada w fiolet, tak. Fioletowy kierunek. No to już mówię, to są takie hasańskie przygotowania do sprzedaży. No, To detalingi poszły i ceramika 9H, no i ten. No i ta ceramika, wiesz, się położyła cieniem na lakierze. Najgorzej jest w takich samochodach, no. że nikt ci prawdy nie powie. Te samochody przechodzą z rąk do rąk i później masz coś zrobić, jakąś modyfikację, która się wydaje dosyć trywialną i prostą, ale oczywiście nie możesz jej zrobić, bo ona jest, bo ktoś już coś pomotał w samochodzie, nie? I wiesz, i tak było coś tam zrobione, i tam coś zrobione, no i wiesz, i ogólnie to masz samochód, no musisz zaczynać zawsze od znalezienia oryginalnego softu. Tak zawsze to jest, że musisz, że wszystko jest dobrze, można powiedzieć, że perfekcyjnie zajebiście. I wiesz, i ten, a jeszcze takie samochody to jeszcze wiesz co robią? Generalnie taki samochód to musisz zrobić przede wszystkim tanio. Bo wiadomo, że jest dużo osób, które taki samochód też umie zrobić i to lepiej. No i wiesz, a później tak naprawdę to spędzasz na nim więcej godzin niż nad jakimś nowym samochodem, gdzie masz sofcik z serwera, robisz, przerabiasz i pyk za 2 godziny zrobione. To na przykład z takim samochodem to musisz się udręczyć. Bo się okazuje, że musisz znaleźć oryginał, a później do oryginału coś tam nie pasuje i wszystko od nowa. Jeszcze musisz pomyśleć, co poeta miał na myśli, robiąc taki wóz, nie? Nikt już tego nie analizuje, wiesz co, bo po prostu jak masz inny plik, że masz tylko na przykład 87% zgodności z oryginałem, To do widzenia. to tak naprawdę już chuj z tym plikiem, tylko się już trzeba znaleźć oryginał, nie? No bo jak chcesz zrobić po swojemu, to no nie możesz jakby wracać. Czyli to nie była pełna seria. Nie, ktoś już coś tam wyłączał, połączał, rozłączał. A wpływał na moc? Nie, ale na jakieś błędy, DTC powyłączane. Aha. Nie, moc nie. No moc jest dobra, czy on tam w trybie awaryjnym nie chodził, no ale wiesz, to też warto kiedyś powiedzieć, kiedyś była taka metoda, bo to każdemu się wydaje, że, zresztą ja też tak robiłem, nie było na przykład, tam ze 12 lat temu nie było w komputerach Boscha na przykład wydzielonych błędów. I usunięcie DPF-a polegało na wyłączeniu całej tabeli błędów. Dzisiaj jest rzecz nie do pomyślenia, ale kiedyś tak się robiło i później wiesz, samochód jeździł, ale cokolwiek by się nie odłączył, jakiekolwiek wtyczki, to on i tak nie pokazywał błędów w diagnostyce, nie? No i to dużo samochodów tak było zrobionych, jest wiele samochodów tak porobionych, że one mają po prostu wyłączone wszystkie błędy. I wszyscy zachodzą wtedy w głowę, co tu może być nie tak, błędy nie ma, wóz nie jedzie, nie? No i musisz zacząć od przywrócenia oryginału, masz oryginalny, zrobić diagnostykę, naprawić samochód, zrobić po swojemu i to kurczę, 2 tygodnie brak, żeby zrobić taki wóz. No, także wiesz, że to im starsze samochody, tym trudniej jest. A wracając do takich legend i przypowieści jak ten EGR i te DPF-y, to teraz jest modne ciśnienie oleju w TDI. Że podnieście mi tutaj softem, bo ja słyszałem, bo jest niskie i Naprawdę? trzeba poprawić. Tak, źle program jest zrobiony. Dzisiaj nawet chyba jeden dzwonił, wczoraj też pan dzwonił. Jeszcze raz, ciśnienie oleju? Ciśnienie oleju, tak. I tym programem chcę podnieść. Tam jest taki elektroniczny zawór proporcjonalny, który steruje jakby przepływem oleju i ludzie wpadli na pomysł, że jak już panewki zużyte i to ciśnienie jest takie trochę niskie, to zrobimy taki delikatny upgrade programu i to na pewno pomoże. Taka skrzynia. To ile z piątkę powiemy? Albo to wiesz jak to jest ze skrzyniami biegów. Dasz panu do zregenerowania, oni tam wymieniają ci w tej skrzyni biegów, trzeba zapłacić będzie 9, wszystko jest zajebiście, tylko szarpie i źle jedzie. A jak zadzwonisz, to powiedzcie, a pana regenerowany był konwerter? Ja to mówisz nie. No to masz pan przyczynę. A później jak szarpie, to EGR na pewno. Tak, no. to jest wina. A soft pan miał zrobiony w tym a jak ta moc jeszcze jest podniesiona, to już przepot. I ten samochód oddycha własnym gównem. Patrzcie, tu też jest EGR i ten samochód oddycha własnym gównem. Zobacz, to jest EGR i te gówno zjada. To jest samochód przygotowany do softu, zobacz, filtr powietrza nie był wymieniany nigdy. O kurde.
On jest biały, wiesz, ta zewnętrzna powłoka jest biała. Fizelina. Yeah. No tak właśnie jest. No, to jest kurwa proza życia. Bierzesz wóz, roboty jest na 2 godziny, a generalnie czasami brak tygodnia, żeby go zrobić. Przy zachowaniu w dalszym ciągu niskiej ceny. Nie zużycie tu widać na tym filtrze. Wskazywałoby to. Nie no, że wypadałoby go wymienić za jakiś czas może. Na wiosnę, bo w zimę się mniej kurzy, to trzeba pamiętać, żeby założyć nowy filtr. Filtry? Kurwa mać. To się już nie nadaje do niczego. Ale te filtry czasami posiadają 2 życia. To jest pierwsze życie nie, filtra. już zaglądałem pod spód. A to jest drugie życie. O kurwa. Nie żyje i drugiego życia też mu nie damy. O, chyba silnik był eksploatowany od początku razem z tym filtrem. Nie, to VIX. To już wymieniane. Raz wymienione. Czas na drugą wymianę. Nie, no nie, widzisz, bo to jest... No trzeba te wszystkie liście wybrać, to wszystko co tam wiesz. Zawsze pomaga odkurzanie komory silnika przed Wiesz, te wszystkie, a takie dywaniki trzeba poodkurzać. No jak ty, ja mam ciebie uczyć. Tu jeszcze trochę na lampie zostało. A czy ty już poodkurzałeś swoje BMW pod maską? Dobra, jest okej, możesz wyłączać. Jesienne porządki. Nie, no i tak widzisz, i taka to kurwa jest ta proza życia, więc to już chyba nie będziemy tego więcej nagrywać, bo już mnie to trochę wkurwia, bo to widzisz, robi się te wozy i robi i to tak wiesz, każdy mówi, to nuda, zaczyna to zajmuje cały Boży dzień. I teraz czekamy godzinę, aż przywiozą filtr powietrza, co do strojenia powinien być jakiś tam, czy tam do jakiegoś remapu już powinien być jakiś, no to jest, to jest filtr powietrza, to są płuca samochodu, i to tak wyglądają, Patrz, Płuca palacza. Płuca palacza, kurde. No, kaszel palacza. Kaszel palacza. Kaszel palacza. Tak jest. No i to widzisz, to tak właśnie wygląda proza życia. Przychodzi wóz na szybką robótkę. Tanio. I generalnie już by było dawno zrobione, ale ty się zajmujesz obsługą tego samochodu, bo ten samochód przyszedł, ale taki kurde właśnie wiesz. Do śmieci. Jak wchodzi się na Allegro i się patrzy, nie wiem, że ta skrzynia będzie kosztowała 1500, to znaczy, że to jest element, który się w ogóle nie psuje i nikt tego nie chce. A jeśli będzie kosztowała 10 000, to znaczy, że to jest słabe ogniwo i przypuszczalnie jak się kupi taki wóz, to się popsuje. Tak samo jest z silnikami, te, które się nie psują, to tam cena od 500 zł do 2000, a takie, co się zużywają dość mocno, jakieś tam zacieranie czy branie oleju, to po 15, 20, 30 tysięcy. Pizzy znał jednego. Tak jest. Z powiatu swego, robiącego to już od 99. Grzegorz ma na imię, w Plackach trochę robił. Dobra, Kiwi też postanowi, że spróbuje sił w gastronomii. Dobra, spierdalamy stąd. Kurwa, ale w ogóle co to jest za klient, że nie przyszedł ze swoimi częściami, które taniej kupił na Allegro? Właśnie. Które nie pasują. Nie masz wujka, który pracuje w Intercarsie, który zna kogoś, kto pracuje... Który ma tam konto. Albo rabat. Ty powinieneś mieć rabat na taksówkarza. Powiedz, że mnie licencji nie masz, ale ta już z wysługi kilometrów powinno się należeć. Weź zobacz jak tu będziesz miał pokładzione. Zobacz. O kurde. Kurwa. Zobacz jaka wazelina. Ja. Zobacz jaka wazelina. Kto, że ja? Kurwa, że ja wazelina? Pięknie. Wiesz co jest w BMC fajnego? No co? Że się tak fajnie nisko siedzi w niej. Ja wiem, że są różnie ludzie lubią, ale miałem Forda S-Maxa, nie? Tak mówię, to będzie taki samochód właśnie do wycieczków. I wiesz co? No tutaj to w ogóle widzę, że jeździłeś tak jak lubisz. Ja nic nie dotykałem po właściwie. Nie. Absolutnie. Ale nie. Nie lubisz tak sobie, widzisz? No dobra. Wiesz, bo BMK a trójce tak lubię. BMK to jest taki samochód, że wiesz, tutaj pozycja musi być taka, pokażę ci jak to powinno wyglądać. Tak się jeździ BMK. Na dłoń, zobacz, tu musi być równo z tym końcem daszka. Widzisz? Tak jedziesz, to pozycja musi być tak, wiesz. Tu jest, zobacz, jak jest szeroki podłokietnik. No to jest właśnie po to, nie? Że tu leżysz, tu jest kąt, tu ma być kąt prosty, zobacz, do biegów. Tu tak leży ręka i tak se jedziesz, nie? Chyba ci zrobię zdjęcie na miniaturkę filmu. Czekaj. No zobacz. Także tłumaczę cioci jeszcze raz. Lalu. Tak.
ręka owłosiona tu, tak? Tu masz te zgięcie nadgarstka, więc ono... Jedna szkoła falenicka mówi, że tu się ma opierać na kierownicy, o tak, ale masz tu możliwość, tak wiesz, jak jest na przykład stoisz w korku, nie? To tu se stoisz, tu poddenerwowanie okazujesz, nie? Jedź, kurwa, rozumiesz? No bardziej zielony nie będzie, no. Wiesz, tu wiesz, pozycja jest tak, patrz, nieledwie wygięta, tak jakby, wiesz, tyłek w tą stronę, a ty odchylasz się w tą, tak, że jak ktoś za tobą jedzie, to musi widzieć całą twoją głowę, pomiędzy zagłówkami. Rozumiesz to? No ale czujesz to czy nie? Chyba nie No mogę. sklej typa, no patrz. Nie mogę mieć BMW. Patrz, nie, no zobacz, teraz patrz na to. Bulowa musi być, albo jakiś inny tam Rolex. Łańcuch. Nie, sikor. A. I patrz, i tu kąt 90 stopni. Pamiętaj, do biegów, o. Nie? I wiesz, i chyba, że masz automata, no to nie, no to trudno, tak? No ale to jest, i to jest właściwa pozycja wygodna, nie? No i tutaj głowę po prostu odginasz, no i wiesz, no. Jesteś teraz gotowy na przyjęcie wyzwań w tym wozie. Kąsasz intrygę? Tak jest, szeryfie. Tak ma być. Chcesz se ręce pobrudzić? Ty! Zasada jest prosta. Przy kamerze to i rękę można umoruszać. Tak, pokaż. Jagodami! Szczerze, przy kamerze to i kupcio potrafi coś zrobić. Normalnie przy robocie nikt go nigdy nie widział. Wiesz, ta naprawa będzie przeprowadzana w sposób niezwykle amatorski i uproszczony, czyli po prostu wymieniamy tylko to, co się zepsuło. Odkrywkowo, tak się kiedyś kopalnie robiło. Odkrywasz po prostu, to co odkryłeś takie, że jest najgorsze do zrobienia, to robisz, ale się nie rozglądasz się za mocno. Wiesz, bo to się po prostu nie da inaczej tego zrobić. No ale musiał oświadczenie podpisać, że jest za wyłączną zgodę. Nie? Marlenka będzie musiała to podpisać. Jemu nie uwierzymy. Cicho. Nie ma nic lepszego niż młoda wdowa. Po ile są Pythony? Po ile taki Python? Handlarze mówią, że Pythona mają dużego. To jest Python. Passat CC. Nazwa nawet spoko, trochę kojarzy się z fiutem. Python. Jak to mówi Krzyś, poliuran. Polipluton. Słuchaj. Czytałeś komentarze? Nie, znam tabelę, układ okresowy pierwiastków. Miedwiediewa. Chyba nie do końca. Darmo dostał? Słuchaj, jakiś olej silnikowy. To nawet nie to. Słuchaj, to nie, on nie, że ukradł. On załatwił. Z pracy załatwił. Kurwa, gdzie ukradł? Ukradł. No. Znajdź złodzieja. Co do sklepu się włamał? Nie. Nie włamał się. Załatwił z pracy, no. To do dwa wymieniacie tyły? Czy to jeden, czy nie taki jak trzeba? Wiesz co, dwa zamówiliśmy, jeden jest TRW, a drugi jest marki jakiś taki name. Nie, ABE to jest ten, to jest nasz sąsiad z naprzeciwka. Tak. No to chuj mu w dupę, ja go nie lubię. Bo to jest różnica, nie wiem, 50 zł na sztuce. Ile? 50 zł prawie jest droższy ten TRW. To przechyli próg bólu. No nie, no dobra, to kładźcie ten tani. Dobra, już lubię tego chłopa. No, dlatego. Jak to jest, że skąd się bierze na przykład, nie wiem, że ludzie mają na przykład płyn hamulcowy. Ktoś tam pracuje w serwisie i może załatwić płyn hamulcowy. Bo piszą na wniosku piszą, do wymiany płyn, z magazynu pobrano tam litr na wóz. Jak to będzie wymieniał? Czy to nie wpływa na pracę silnika? No to pyk na Allegro. No. Muszę po załącznik jechał do sklepu, on nie wie o co chodzi. Ty, ja kiedyś miałem taki warsztat, dzwonię. Tam jakieś tokarze czy coś, nie? Dzwonię, mówię, hopie, tam coś, wiesz, coś zrobić. No, dobra. Za chwilę odzwania. Krzysiek, wziąłbyś tam fantę litrową i coś do popicia. Ja mówię, co? Kurwa, fantę byś wziął i do picia coś. Kurwa, no o co im chodzi, nie? Tak myślę, co to znaczy fantę i do picia, kurwa. Co dobra, przyjeżdżam, nie? Co zrobiłeś? No kupiłem tą fantę i im zawożę. Ty kurwa mądry jesteś? Przecież prosiłem. Ja mówię, ale o co chodzi? Pół litra przywieź. Kurwa, no dobra, teraz już wiem, nie? Nie po prostu pić chcieli, a nie fanty. Ale sprawdza się jedna zasada. Tak. Zawsze wóz na nieoryginalnych felgach i z gruzem.
Serio? No, słuchaj, to już mamy sprawdzone. Przyjeżdża wóz i ma jakieś takie fantazyjne felgi, nie? A jeszcze tarcze też były fantazji. Uj, tam to fantazyjne, ale już jak przychodzi wóz na takiej feldze, spodziewaj się najgorszego. Jest jeszcze jeden test przedniej maski. Jak siłowniki te gazowe sprężyny nie trzymają i opada, to znaczy, że już będzie klęska. Ale tu nie opada, już się tak nie nabijajcie. Ale jest felga o wzorze fantazyjnym. Tak. No. Sam pan widzisz. Jest felga fantazyjna, to nigdy nie jest nic dobrego. Bo to jest twoja konkubina. Nie partnerka, tylko Nie konkubina. Znaczy, a to wytłumacz jeszcze różnicę. konkubina od partnerki różni się niebieską kartą. Ta ma kartę założoną na policję, a ta jeszcze nie. To jest taka podstawowa różnica. Jakieś marzenia. W ogóle mam jakieś marzenia, nie? No. Ja mówię, ja to tylko tak prosty chłop jestem, wiesz, najeść się, wyspać, Ale ostatnio... nie wiem, uwalić na wyro. I to są takie głównie moje marzenia życiowe, nie? No. Jechane jest pięknie. Trafione? Idealnie. O, W ogóle ty, dzwoń do Kuby, niech zobaczy jak się trafia. Mechanikę ogarnąć. Naprawdę. Jak ruda weszła, to jest tak jak nowotwór. To już jest śmierć pisana, to już nic nie zrobi. Cyca sobie wytniesz, ale kurwa fiut ci odpadnie. Tak, no to nie ma, to już jest zainfekowany samochód, to już jest koniec. No to już nie da się tego wyleczyć. Ruda szmata. To już koniec. Ja bym tylko... Niestety grupa Volkswagena to jest bardzo ciężki temat. Już ci mówię dlaczego. No bo my tu zrobimy soft, nie? No. Zgłosi się 20 osób, które zrobią to lepiej. A, no tak. Nie ma. Volvo to wszyscy mówią, o ładnie wyszło, spoko, nie? To jest dobra moc. Nie ma konkurencji. Nie chodzi o konkurencję. Każdy powie, okej, jest dobra moc, spoko, dobrze wyszło, nie? A w Volkswagenie? Fatalnie. To już w ogóle połóż się i oczekuj na śmierć. I słuchaj, nawet dałbyś temu najlepszemu do zrobienia tego, to i tak następny zrobi to lepiej. Tam to jest niekończąca się historia, dlatego grupy Volkswagena lepiej nie dotykać. Okej. Dlatego, że ktoś to zrobi lepiej. No. Często mnie pytają ludzie z Warszawy, że 1.8 turbo. No tak, ale po co ja miałbym to robić, skoro ktoś to zrobi lepiej? A tu niech on do kogo zacznie. mam odsyłać 1.8 turbo? No do kogoś, kto zrobi lepiej. Kurczę. Czyli każdy kolejny. Aha. Pytasz 3 osoby i ta trzecia rozrobi najlepiej. Miałem kiedyś na przykład Nissana Sany GTI. Można było ze sportowych rzeczy do niego kupić Shella V-Power Racing na stacji. Ewentualnie można było kupić do niego Aluminiowe mocowanie alternatora. Castrola RS, taki był olej. I to było wszystko co można było kupić ze sportowego. Do Clio masz... Jeśli chodzi o chip tuning osobom znajomym, to polecam każdemu, polecam dzieciom, bo no komuś tam robisz, coś się nie uda, coś się zepsuje, no nie będzie miał do ciebie pretensji, to twój znajomy, nie? To powiecie, no tego, nie? A klient to od razu będzie Zła opinia na Google. tutaj i stoję pod Grójcem, jadę laweta, a tak to wiesz, luzik generalnie powiesz, no głupio wyszło i tyle, nie? Chciałem dobrze. Najwyżej cię usunie ze znajomych na Facebooku. No to tyle tylko, to tylko ty ryzykujesz. Cię poznałem, bo cię na początku nie lubiłem za te kręcenie się po hamowni w czasie tego, bo nawet zamiast przyjść powiedzieć mi, ty, słuchaj, ja tu chciałbym... Ale to jest ciekawe. Ja tu jestem, Karol. Było pytanie, jak my się poznaliśmy. No tak, ale ty mnie wkurwiałeś, bo było tak. Ja mówię, nie lubię, żeby ktoś chodził po hamowni ze względów takich, albo coś odpadnie od samochodu, ja tam, wiesz... No, to każdemu to powtarzasz, to nie... No. Tak, ale mówię, staniesz niechcący na rolkę, ja mówię, kurwa, o co chodzi, nie? A ty też zamiast przyjść do mnie powiedzieć, słuchaj, ja to jestem Karol, ja tu chcę sobie nagrywać filmiki, jak tam Kuba sobie jeździ po hamowni, czy ja mógłbym i tak dalej. A ja mówię, jakiś chuj mi się tu kręci, mówię, co to za jeden? Idź stąd, panie, nie? I ty mnie nie lubiłeś, ja cię nie lubiłem. Z mojej perspektywy to wyglądało tak, że Kuba mówi, tylko stój z boku, nie podchodź do rolki, bo kiwi cię tutaj dorwie i będzie. No tak, ale trzeba było we dwóch trzeba było przyjść i powiedzieć, słuchajcie, mamy takie zapotrzebowanie. Ja byłem z Kubą, który mi mówił, jakie są zasady. Ja tylko że nie wiedziałem, że są jeszcze jakieś inne. Ale to nagle wyskakuje kiwi. A ja to wiesz, jestem... A ja mówię, o nie, ty gościu, nie będziesz tak do mnie gadał. No tak, no i to oczywiście wyszedłem. Nie, no ja rozumiem, tylko że właśnie stąd się to wzięło, nie? Jakbyś mi powiedział, co jest zasadą, ja bym ci powiedział, na co byś miałbyś zwracać uwagę. No pewnie, ale to już tak żeśmy się poznali, to nie wiem, no to właśnie... Czyli początki były trudne. Ale to dobrze, dlatego później było łatwiej. No później to już tak, wiesz, no jakoś tam, nie wiem, ktoś się okazało, że wiesz, że jakiś tam, ktoś chciał nawet posłuchać, co tam mówimy, no to... No pewnie. Że coś tam mamy do pokazania, no. Ja się bardzo cieszę, że też udało się zacząć nagrywać również z tobą. Był taki sobie silnik Forda, EcoBoost 2 litry. No to ciasno pasowany, świetnie. Ciasno pasowany ten i on tam miał mieć olej 0,20 pewno. 5W20 albo jakiś taki.
Każdy mówi tłusta woda, nie? No to jakaś mądra głowa wlała 10W60 i obrało panewki. Bo olej nigdzie nie doszedł. Olej jest taki parametr jak pompowalność i rzecz jest w tym, że rzadki olej wchodzi w ciasną szczelinę, a gruby po prostu nie przejdzie. No gruby się nie zmieści w drzwiach, no. I generalnie jest, i teraz jest generalnie taka historia. Tak jakbyś tłok na pierwszy szlif chciał wpierdolić w tuleje. Dobra, nie wpierdolisz. Ale bardzo dobrze mówisz, no. I generalnie, chodź w słowo właśnie. Słuchaj, po co człowiekowi, który jeździ normalnie samochodem, nie przekracza żadnych temperatur w tym samochodzie, po co mu jakiś wyczynowy olej, który się nawet nie zagrzeje do temperatur, gdzie zaczyna coś robić. Tam liczy się szybkie dotarcie do rzadkiego oleju. Penetracja. Szybkie dotarcie do rzadkiego oleju do miejsc wymagających smarowania. Czyli im rzadszy, tym lepszy. Odpalasz sobie samochód i po ułamku sekundy on już tam jest. A po drugie jeszcze jedną rzecz będę, tak sobie spróbuję przetestować. Właśnie rzadszy olej, wiesz... Czy daje ciosu, moc? Powinien dawać z tego względu, że pompa ma lżej pompować. Więc generalnie, a po drugie rzadszy olej odprowadza lepiej ciepło. To też nie ma wątpliwości co do tego. Jak masz taki olej transformatorowy, czy jakiś taki do chłodzenia elementów, no to one są rzadkie z tego względu, żeby właśnie odbierać jak najwięcej ciepła, oddawać go do jakiegoś urządzenia, do wymiennika ciepła, typu woda, powietrze, czy taka zwykła, standardowa chłodnica, a gęsty olej, tak jak masz w kaloryferze olejowym, on po prostu nagrzeje się i trzyma bardzo długo ciepło, więc to wszystko jest jakimś balansem pomiędzy szybkim dopływaniem, szybkim smarowaniem pewnych elementów w silniku, a też oddawaniem ciepła. Ja mogę powiedzieć pierwszy, kurwa. A proszę cię bardzo. Kurwa, ja po prostu robię stare, zabytkowe samochody, nie takie współczesne. Masz pasowanie, kurwa, główne na 400, pasowanie korb masz tam na 500, no i kurwa trzeba lać tłusty olej, bo z tego się robi woda. No chyba, że wpierdolić jakąś chłodnicę oleju dużą, że ten olej będę miał gwarancję, że nigdy nie przekroczy 100 stopni. Jak ktoś pojedzie na tor, zacznie upalać, czy napierdalać na autostradzie 200-250 na godzinę, zaraz ten olej łapie 130-135 stopni, no i... Tak jak dzisiaj przyjechał G37S. No kurwa, tylko takie przypadki przyjeżdżają. Po prostu 3 tygodnie stukająca panewa. No albo kurwa gazik i biurko. Na swoją drogą, to prawda, że masz 5W30 w Mitsubishi? Tak. O cię pierdolę. A nie, bo taki byłem ciekawy, czy to prawda. Co ja uważam? Był taki sobie silnik Forda, EcoBoost 2 litry. No to ciasno pasowany, świetnie. Ciasno pasowany ten. I on tam miał mieć olej... 0W20 pewno. 5W20 albo jakiś taki. Każdy mówi tłusta woda, nie? No to jakaś mądra głowa wlała 10W60 i obrało panewki. Bo olej nigdzie nie doszedł. Olej jest taki parametr jak pompowalność i rzecz jest w tym, że rzadki olej wchodzi w ciasną szczelinę, a gruby po prostu nie przejdzie. No gruby się nie zmieści w drzwiach, no. I generalnie jest, i teraz jest generalnie taka historia. Tak jakbyś tłok na pierwszy szlif chciał wpierdolić w tuleje. Dobra, nie wpierdolisz. Ale bardzo dobrze mówisz, no. I generalnie, chodź w słowo właśnie. Słuchaj, po co człowiekowi, który jeździ normalnie samochodem, nie przekracza żadnych temperatur w tym samochodzie, po co mu jakiś wyczynowy olej, który się nawet nie zagrzeje do temperatur, gdzie zaczyna coś robić. Tam liczy się szybkie dotarcie do rzadkiego oleju. Penetracja. Szybkie dotarcie do rzadkiego oleju do miejsc wymagających smarowania. Czyli im rzadszy, tym lepszy. Odpalasz sobie samochód i po ułamku sekundy on już tam jest. A po drugie jeszcze jedną rzecz będę, tak sobie spróbuję przetestować. Właśnie rzadszy olej, wiesz... Czy daje ciosu, moc? Powinien dawać z tego względu, że pompa ma lżej pompować. Więc generalnie, a po drugie rzadszy olej odprowadza lepiej ciepło. To też nie ma wątpliwości co do tego. Jak masz taki olej transformatorowy, czy jakiś taki do chłodzenia elementów, no to one są rzadkie z tego względu, żeby właśnie odbierać jak najwięcej ciepła, oddawać go do jakiegoś urządzenia, do wymiennika ciepła, typu woda, powietrze, czy taka zwykła, standardowa chłodnica, a gęsty olej, tak jak masz w kaloryferze olejowym, on po prostu nagrzeje się i trzyma bardzo długo ciepło, więc to wszystko jest jakimś balansem pomiędzy szybkim dopływaniem, szybkim smarowaniem pewnych elementów w silniku, a też oddawaniem ciepła. I chłodzenie jego, no. Najbardziej chyba szkodzi niewymienianie oleju. Czyli 5W30 czasem jest idealnym rozwiązaniem. W bardzo wielu przypadkach jest wyśmienitym olejem. Dokładnie Jak tak. ja mam na przykład, nie wiem, swoje tam BMW, które mierzę sobie po trasie i ja się z nim obchodzę jak z jajkiem, nie przekraczam, 250 na godzinę. Nie no, żartuję. Nie no, jadę sobie 160, 160 przez długo, przez całe Niemcy. Tam naprawdę nie ma... Ja się czasem próbuję powstrzymać od tych twoich żartów. Udać, że nie rozumiem. Ale to jest, wiesz... To jest zajebista sprawa z takim BMW, że kurwa wchodzi 8 litrów oleju, a do takiej zetki pierdolonej, co ma większy silnik, wchodzi
6, 5 kurwa, 6 to z dużą miską. Wiesz, czyli złot oleju masz większe, czyli jakby pojemność cieplna jest większa układu Tak. i więcej... Tak, oni się starzeli i tak Jak dalej. większa tarcza hamulcowa. No i to, także ja mam też tam 5W30, po to właśnie, żeby szybko dopływał, smarował ten mój ukochany tam silniczek, że tam się nic mu nie stało, wiesz. 518. 518D i on to sobie, wiesz, a on się nie zagrzewa, bo ja nie wyobrażam sobie sytuacji, w której bym jechał z gazem w podłodze tym samochodem przez całe Niemcy. A ludzie tak robią, nie? No i dlatego później, wiesz, zjeżdża na stację i się ciśnienie świeci, bo panew obrało. Okej. No kiedyś, jeszcze za czasów w technikum, nie? Tak se siedzę, bieda, nie ma w ogóle części żadnych, bym z malucha poskładał silnik, nie? No nic, poszedłem na żebry, nie? Do jakiegoś warsztatu, mówię, no żeby taką tylną panewkę bym chciał do malucha. Tak popatrzył, mówię, nie, no dobra, daj młodemu, tam solicę do śmietnika wynuruj. No i tam wynurowałem jakieś takie rzeczy. Co lepsze. I poskładałem taki ten silnik, taki już, no biedny on był, nie? Żadnej nowej części. To w ogóle, wiesz, wszystko ze śmieci. Złożyłem, tak chodził ten sprzęt, że w ogóle głowa mała była, wiesz, no. To był najszybszy. Lekko się kręciło No wszystko było jak trzeba, no oleju tam żaru, nie? I tak dalej, wszystko było nie tak jak trzeba, ale chodził. Ale jeździł. Zawsze także, jak silnik ma być dobry, to nie można, że tak powiem, za bardzo się nad nim spuszczać, bo to nic z tego nie będzie. Dobra. Musi być ze śmieci. W czasach szkolnych to Kiwi miał Ja polował już na powiedziałem. gado-gado, jak wystawiałem na Allegro, kurwa, skrzynię biegów od Nissana Primery GT. Kurwa, to co? Tak? To które to były lata? 2002-2003? Kurwa, w chuj, z 18 lat temu. No jakoś Nie, tak. no więcej chyba. No Primera... Ale to Kiwi chyba już do szkoły nie chodził, co? Nie, No to Kiwi już tam skończyłem 4 studia, lat. no. No kurwa, z 5-6 ode mnie starszy. Nie, na studiach jeszcze byłem. I wysłałem takie zdjęcie, kurwa, ze silnik wyciągasz z wozu. Ja mówię, kurwa, jaki przechuj, silnik wyciągam i ja pierdolę. Ja dopiero co łeb tam spyrgałem. Nieźle. A co? Jakieś kurwa, przygody, ja górniak ale nie, miałem- przygody związane z motoryzacją w czasach szkolnych. Coś To wam zawsze, kurwa. utkwiło w głowie? W podstawowce cylinder był, kurwa, powiedziałem, że od komarka bzdury pierdoliłem. Miałem WSK 175 i tam z kolega drugi miał też 175, Paweł, pamiętam, i papier ścierny i na lekcjach muzyki siedzieliśmy z tyłu i polerowaliśmy kanały. No to była motoryzacja, ale to motorki były. Serio? No. Wow. Nieźle. Dawno było, kurwa. A ty Kiwi? Ja to wiem, zawsze jakieś coś tam się ukradło, nie? I jeździło tym. Nie no, kiedyś wiesz, no, nie wiem, no, znaczy to tak, wiesz, no nie wiem, kupiliśmy zastawę za 800 000, jakieś inne pieniądze były, nie? I tą zastawą żeśmy dachowali. No, zastawa dobra była. Okej. Ja to Wiesz, podkładałem ojcu no, samochody, no, pamiętam, cały żeby czas się- poopalać trochę. Wiesz, gdzie było coś z silnikiem, to się to jakoś tam zawsze gdzieś tam